Cześć, cześć z niedźwiadka. Zobaczymy, co tu bierze. Gdzie bierze i na co bierze, ale ja już widzę po czacie, że w miejscu, w które się zbliżam, czyli takie to... Zaraz wam powiem, dlaczego się zaciąłem. Klasyczne miejsce, czyli 5531. O, tutaj takie jedno z tych głównych. To jedno, tu później mamy to 4450 i później mamy ten 5563. No, ale to jest jedno z tych spotów. I tak sobie przeglądałem tego niedźwiedzia, rekordy tygodnia i już widzę, że jest łowiony amur przede wszystkim. Ta ryba, która daje tu zarobić, jest łowiona na klasyczny włos, czyli super opcja. Jest łowione to na kokos pellet i kokos kuleczkę, ale teraz to, co się zająkłem, jak przeglądam, widzę, że ktoś tu złowił złotego lina i na to ja nie spojrzałem. On tutaj też często bywał na tym spocie. Także tygodniowo. No, dlatego jest to polowane. Dokładnie ta sama przynęta, która jest używana na amurki. Jakieś widzę, że ludzie też tam łowią sobie tu na czacie, wyskakują te karpie lustrzenie, a to jest akurat najmniej pożądane. Dobra, to ja robię jakieś takie zestawy na przynętę, którą widzieliście z rekordów tygodnia, czyli na te kokosy pellet plus jakaś kuleczka. Trochę tego mam, zobaczymy ile mam dipu. W ogóle się nie przygotowałem, ale mało. Oj, to może być za mało. No ale dobra, ja nie będę tu nęcił z PV-ką, tylko będę nęcił sobie tutaj z podzikiem. Czy ja mam dobry w miarę przypon, lead core. Jakoś to się nadaje. Haczyk oczywiście rozmiar 1. Już ostatnio lubię się bawić mniejszymi haczykami i testować różne kombinacje, ale dobrze. To sobie tak zrobimy, poustawiam te zestawy. Coś z tym będę musiał pomyśleć na pewno. No może zostawię tu 4, zobaczymy. Ostatnio właśnie mówię, lubię potestować sobie jakieś mniejsze i sprawdzić, jak to tam funkcjonuje. No, ja chyba bałwankę ustawiłem. Mówię, coś jest nie tak. Także co? Ustawiam, testuję zanętę jakąś taką typowo wzorcową, kokosową. Użyję akurat na tym kącie. Mogę robić zanętę z atraktorem i z tego skorzystam. No może użyjemy tą kulkę taką teraz. Z tym deepem to będę musiał pokombinować i jakoś go uzyskać od kogoś. I co? Z takich info ciekawych. To my nieraz łowiliśmy na 15 metrach też tutaj, ale z reguły to 17, przepraszam, na 17 metrach. Z reguły łowi się tu na 17, ale bywało też 15. Bywało, że ludzie rzucali troszkę po skosie tutaj, albo tak się ustawiali, albo właśnie po skosie tak. I nieraz rzucali tak. Różnie bywa, ale generalnie to się raczej rzuca na wprost. Także ja sobie te zestawy kombinuję. Za chwilę zanęcę. Widzę tam też rekordy tygodnia. Amurów wyskakują, amurów, wszystkiego rekordy tygodnia. Węgorz na pewno będzie wyskakiwał. Mamy poniedziałek, tak? Także już wracam do takiego trybu nagrywania normalnego. Tak jak mówiłem na filmie, którymś chyba z wczorajszych. Te filmy się ukazywały często dzień prędzej, ale były niepubliczne i one były widoczne. Normalnie były widoczne. Można było wejść do mnie na Discorda, spojrzeć. Ale że algorytm YouTube'a działa jak działa, to nie mogłem go udostępniać o godzinie 22 czy 21, bo zasięgi bardzo mocno na tym dostaję. A inna sprawa, że ostatnio tak zasięgi znowu zostały jakoś urwane. Nie wiem, co się podziało. Dobra, nie mam jedzonka pod piątką. Dobra, bo na tym koncie chyba już nie było co jeść. Także co? Ustawiamy te zestawy. Rekordy tygodnia się niby zgadzają. Ja tu gadam 4 minutę. To jestem ostatnio rozgadany. Zobaczymy. Jakaś zanęta typowo kokosowa. To jeszcze wam ją pokażę. Czy tu jest jakaś tutaj zanęta? Co to jest? To jest miks z kukurydzą. No raczej rzadziej to używam teraz takie kombinacje. Kiedyś się kombinowało, jak się nie miało możliwości użycia
atraktoru. O, to byłaby taka w sumie typowy, te pelety takie do kupienia jako dodatki i ten pelet do łowienia 8, to tak z reguły ustawiam takie dobra, rzucimy 4 porcje. Zrzucę sobie 4 porcje takiej zanęty, żeby coś tu podnęcić, a za chwilę sobie wytworzę. Jak zrobię sobie dodatkowe porcje, to rzucę od razu też tam te 7 porcji. No i co? Czekamy na branie, się odezwę do was, pokażę wam, co tu brało, jak tu brało, czy w ogóle brało. No tak trochę w ciemno idę w to miejsce, bo z reguły tak było, że tu ryby brały. Ktoś tu stoi i łowi. 96 osób jest. Nie wiem, wszyscy za złotym linem są. Nie widziałem, nie przeglądałem, czy ktoś na niedźwiedziu teraz łowi gdzie i na co. Mówię, idę w ciemno, bo to są takie trzy spoty główne, które zawsze wchodzą. Jak w rekordach tygodnia się jakieś przynęta pojawia, to no musi działać, nie? Jeszcze nieraz łowiliśmy tutaj, w tym miejscu. Gdzieś tam amury gdzieś tam podchodziły, ale tu na razie jestem zaskoczony, że nic nie widzę, nic nie bierze i wy też nic nie widzicie. Ale dobra, zaraz wracam. Chciałem wam powiedzieć, nic nie bierze, a w końcu pierwsza ryba, złoty lin. Ja nic nie kręcę. Już wszystko dalej pokazane od momentu tego, którym poprzednio to nagrywałem. Teraz co zauważyłem? Przez to, że właśnie jaką odległość miałem, przez to, że no byłem na tym wyjeździe, to miałem inną rozdzielczość ekranu i nagrałem wam to całe powiększone. Ale myślę, że to dużo nie przeszkodzi w odbiorze. Jakieś zestawy to wam pokażę. Wrzucę screeny i pokażę na tych ekranach, na których to w tym momencie pokazywałem. W montażu sobie to jakoś ogarnę. No, ważniejsze jest to, co tu bierze i to, co chciałem przekazać, więc to słychać mapę chyba też w miarę widać. Tak sobie na szybko przyjrzałem, także lecimy z tymi rybami, zobaczymy. Może amura nie ma, chociaż ja widziałem na czacie, widzę amury, liny zwykłe, karasie tu biorą. Ktoś tu amura wyciągnął teraz. No, chyba, że jest połowione na jakąś inną przynętę. Ostatnio te ryby tu brały na... No co tu brały? Żurawinę chyba. No żurawinę na niedźwiedziu. Dobra, to czekamy na rybki. No wam powiem, jestem lekko znudzony tym co tu się dzieje. I tak z ciekawości kombinowałem różne przynęty, różne kombinacje, różne rzeczy zakładałem, kombinowałem jakieś... Tu miałem kukurydzę, na przykład kokos. Tu miałem na lewym zestawie sobie założoną kukurydzę malinową, mi się nic nie działo. A tutaj na ten kokos oczywiście coś brało. Teraz założyłem ciasto miodowe i na ciasto miodowe jest linek. Liny lubią ciasto miodowe. Lubią też rosówki. Też jakiś przypon mniejszy dałem. Tylko wiecie, z tym przyponem mniejszym może być duży problem, jak wpadnie jakiś amur na wizytę. Boję się już tego. Najwyżej gra się wyłączy. Ale tu bierze jak bierze, także jakbym nie miał tego pierwszego lina, to tego filmu na pewno byście nie zobaczyli. Albo wrzuciłbym go na drugi kanał. A tak, to może się jeszcze no to nadaje, no. Spot bardzo dla cierpliwych osób. Tu, wiem co zrobiłem. Tu mam metodę zrobioną z taką samą przynętą, co tam na prawym zestawie, tylko metoda. Także zanęta jest też trochę inna. Słodką śmietanę mam zamiast tego peletu 8, no i to w sumie chyba taka różnica jest. Tu coś, widzicie, coś się działo, a jeszcze ryby nie ma. No takie uwagi po dłuższym moim nieodzywaniu się. Jakieś tam liny wychodziły i jakieś tam karasie, ale to z takie małe ilości. Nie wiem. A raczej tu jest łowione na 17 metrów. Dajcie znać, jak to u was tutaj funkcjonowało. Co tu się u was działo na tym spocie. Ja chyba na tym lewym zestawie sobie przestawię też na miodek. Albo na jakąś inną przynętę. O, patrzcie. Złoty lin na ciasto miodowe. A ja stoję i kombinuję. Tyle czekam. Nudzę się wręcz. A tu człowiek nagle odkrywa. Przypominał mu się, że coś może jednak złowić. W ogóle jak z pogodą? Cały czas normalna temperatura wody będzie, więc
A ten film jak najszybciej udostępnię. Jest godzina 17. Jak to nagrywam i składam teraz w jednym czasie. Także no, jak najszybciej się pojawi. Zobaczymy, jak ten YouTube różnie z tym działa. Też tak jak mówię, ja te filmy zanim udostępnię, bo zanim przetworzę do takiej jakości albo napisy doda z automatu, bo czekam aż YouTube napisy zrobi i miniaturki mogę dodać, to te filmy często są już na playlistach widoczne i staram się je też wrzucać. No, spłoszyłem rybę. Za szybko podniosłem. Był znaczek ryby tutaj. No, wstawimy też wtedy na Discorda, na czat. Jak najszybciej. Dobra. To tyle mojego gadania. Widzę, że ludzie teraz zaczęli wyciągać. Tu ktoś coś pisał, że 7 godzin na czacie, tak? Na spocie. Widać, ludzie się raczej nudzą. Ja sobie teraz coś zacznę tu kombinować. Jak za chwilę ta ryba nie wróci, a najpewniej nie wróci, to chyba też to ciasto miodowe dam tam. Albo może jakieś kulki miodowe, chociaż na ciasto fajnie byłoby łowić. Albo można też rosówkę, nie? Rosówka też mogłaby być dobra. Dobra, to wracam. Posiedzę do tej pełnej godziny, zobaczymy jeszcze 20 minut. No, ciekawe co to będzie. Jakoś tak zatrzymuję się. Stawiam, że to jest zwykły lin. Na pewno nie karp, bo ta ryba muruje, stoi w miejscu. Tak, no to jest zwykły lin. Ale to będzie taka sztuka, tak około 2 kg. Zapomniałem, że to jest 1,6 kg. No, zapomniałem, że to jest przypon, taki ten 9-kilogramowy. Ale widzicie, to jest powtarzalne. To jest powtarzalna sytuacja. Ciasto miodowe. Ciasto miodowe. Jak macie dostęp, no to polecam. Jeszcze można byłoby kombinować z jakimś kukurydzą albo słodkim ciastem. Może tak pozakładam, no skoro tak bierze jak bierze, to może dobrze byłoby kombinować. Tu widzę, jak ktoś wyciągnął rekord tygodnia, złotego lina też na lajtę. Chciałem powiedzieć, że to jest nałowione na bata, no ale na bata myślę, że dałoby się tu coś połowić. Właśnie. No tak jak to tak słabo wychodzi z tych rekordów tygodnia, patrzcie, naciągające się zbranie. Tu sobie dałem rosówkę. Chwilę niech poleży, sprawdzimy, zobaczymy, czy coś będzie brało. No, liny też lubiły rosóweczki, ale jak będzie słabo, no to ciasto miodowe dam. Właśnie mógłbym z słodkim ciastem coś pokombinować. Patrzcie, płotka. Z słodkim ciastem coś bym mógł pokombinować. Jeszcze można byłoby założyć tutaj jakieś ciasto kukurydziane. Myślę, że tak. Albo na przykład kukurydzę. Kukurydza też by nie była zła, żeby ją założyć. To tak wcale nie jest głupie. Jak coś działa, to nie jest głupie. A ja z przyzwyczajeniem tą piątkę naciskam, bo z reguły jest tak, że tak pod jedynką mam herbatkę jakąś, a pod piątką mam jakieś jedzenie. Jak mi tu słoneczko spada, to wrzucam sobie picie ciepłe jakieś, a jak już mi ta druga kreska spada, to zaczynam wrzucać sobie jakieś marchewki albo coś. Patrzcie, tu jest 3 złoty linek. Szkoda tamtej ryby na tej metodzie, bo to też potencjalnie było branie linowe. Ale cóż, jak się nie jest cierpliwym, to się traci, nie? No tu mam 3. rybę. 3 złoty lin. No to coś się tam uda nagrać. Patrzcie, jaki maluszek. Jaki maluszek. Nie wiem, ile to ma. Ile to waży. 79 gram. Chyba jeszcze takiego małego złotego lina nigdy nie złowiłem. Ale kolejne złote liny. Bo ten też był, tak? Ten też był na ciasto miodowe. Ten był tutaj. Dobra, to jest drugi na ciasto miodowe. Ciasto miodowe to kolejny lin. No nieźle. Ja w ogóle tak dla testu jeszcze chwilę postoję. Niby godzina już jest, ale wrzuciłem taką zanętę do testu chwilę temu z, no widzicie, słodkim kremem, słodką śmietaną, bardziej po polsku to jest, nie? I miodek
Kruszony miodek. No zobaczymy. Ja traktor miód mam też. Na którym to było branie? Dobra, jeszcze postoję, zobaczymy. Co my tu teraz mamy? Tam na to ciasto, jakie mówiłem wam? O, karaś. Na to ciasto, słodkie ciasto, wpadł taki mały karasek, taki mały karasek. Także zmieniłem teraz jeszcze z ciekawości na kukurydzę. Zobaczymy, chociaż trochę obawiam się amurów, ale na takim przyponie, jakby taki do 10 kg nie będzie problemem. Tu jest jakieś branie na to ciasto miodowe i to zobaczymy, co to teraz będzie. To takie pukanie to mnie trochę niepokoi. Troszkę mnie niepokoi, ale dobra, zaraz do was wrócę, jak tu się coś wydarzy. No dość coś się chyba wydarzyło. No zobaczymy. Co my tu mamy? Co my tu mamy za rybę teraz? Szkoda, że nie widzę. Dopiero co rzuciłem ten zestaw. O, patrzcie, zwykłe liny. I to ładne. Jeszcze kartę do niego sypnęło. No to są te przynęty, które lubią liny. I co tu? Haczek 1 jest, tak? Rozmiar i nie ma problemu. Także to potencjalnie jest spot na ryby. Niekoniecznie musicie używać karpiowego włosa. Nie musicie nawet mieć wbite umiejętności, tylko takie typowe, proste przyprawy, przynęty. Jakieś czerwone robaki też pewnie by tu oddały. O, amur. A propos amura. Myślałem, że to jest jednak lin. Jakiś mały lin, ale nie spodziewałem się. Jakoś dziwnie pracował ten amurek, ale dobrze, nie jest większy na tym przyponie. Dobra, ja myślę, że zaraz pójdę to sprzedać, chyba że jeszcze coś tu uderzy. Może jeszcze troszkę poczekam, ale chciałbym ten film jak najszybciej wydać. Dobra, sprzedamy to, bo te stawy teraz stoją. Coś tam pukało, coś tam stukało, ale generalnie cisza, nie ma sensu przedłużać. Ważne, żeby wam pokazać, jaka tam ryba jest faktycznie. Nastawienie na ryby było zupełnie inne, co inne miałem łowić, ale jest jak jest, no. A trzeba działać w warunkach, jakie są, także no, udało się raczej ustalić przynętę. Wydaje mi się, że to ciasto miodowe jest chyba dobre. Ja się tak zastanawiam, szybciej niektórzy będą mogli używać tego włosa z tym peletem kokosowym i kulką niż ciasto miodowe będą mieli. Tak? Z tym może być problem z dostępem do ciasta miodowego. Ale no niestety jest jak jest. Może jeszcze jakaś przynęta właśnie typu kukurydza zwykła, jakiś czerwony robak na mniejszym haczyku, rozmiar typu 12, 14. Możecie tak próbować, jakieś białe robaki. Już nie wiem, czy tu nie napłyną klenie na przykład albo płotki. Też mnie zastanawia, na co oni tak łowią, to tutaj karpie może używają właśnie nie kokosy, tylko coś w rodzaju, nie wiem, małży. Może na małże ktoś tu próbuje łowić. Albo te żurawiny. Na malinę chwilę miałem założone, to się nic nie działo kompletnie. To chyba byłoby na tyle z tego przeglądu tego spota. Zobaczymy, podniesiemy tą wędkę. Ryba się uspokoiła, jest znaczek. No to pokręcimy. Znowu shift naciskałem przy zwijaniu, żeby nawinąć jak najszybciej. Nie róbcie tego shiftowania na początek jak ja. Ja mam już taki nawyk straszny na to. O, patrzcie, jest karp. Ten, o którym mówiłem. W ogóle to jakieś misje mi to zalicza. Ja tych misji nie robiłem. Może bym musiał. A potem jakaś misja na ryby złowione ciastem tutaj na tym. No, tak się przy okazji dzisiaj one chyba wszystkie pozaliczały. No dobra, dzięki za obejrzenie. No i chwalcie się w komentarzach, jakie ryby wam się udało wyciągnąć. Czy wpadły jakieś fajne złote liny. Po to są komentarze. No i pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Na razie.